W dzisiejszym filmie zabieram Was do Raciborza. Zobaczymy park nazwany ku czci bawarskiego miasta, kolumnę, która powstała za uratowanie Raciborza przed epidemią cholery, piękny rynek z renesansowymi kamieniczkami, deptak prowadzący do rynku na ulicy Długiej, podominikański kościół, który służy obecnie jako muzeum oraz ciekawy zamek o nie do końca znanym początku swojego istnienia. Położony nad Odrą Racibórz to historyczna stolica Górnego Śląska. Pisał o nim już Gal Anonim w 1108 roku. Niektórzy historycy wysuwają śmiałą teorię, że tereny te należące wówczas do Moraw i najprawdopodobniej zasiedlone już kilka stuleci wcześniej, zostały ochrzczone o cały wiek wcześniej niż polskie ziemie. Przez kilkaset lat Racibórz pełnił specyficzną rolę polityczną. Swój azyl znajdywali tutaj bezdomni książęta: Władysław Wygnaniec, Mieszko Stary oraz Władysław Laskonogi. W okresie rozbicia dzielnicowego istniało księstwo raciborskie ze stolicą w Raciborzu, wybraną przez Mieszka Plontonogiego. 17 czerwca 1299 roku książę Przemysł nadał Raciborzowi prawa miejskie na prawie magdeburskim. Miasto od samych początków istnienia słynęło jako wielokulturowe i wielowyznaniowe. Przez kilka stuleci przynależało do Prus. Kiedy w 1921 roku podczas plebiscytu mieszkańcy mieli opowiedzieć się za przynależnością do Polski lub Niemiec, aż 90% z nich wskazało na Niemcy. Czarną kartą w raciborskiej historii jest dzień 31 marca 1945 roku. Wtedy to Armia Czerwona wkroczyła do miasta, a większość jego zabytkowych budowli została spalona. Po wojnie miasto zostało odbudowane i rozwijało się gospodarczo. W 1997 roku Racibórz nawiedziła największa od stuleci powódź, która zniszczyła znaczną część miasta. Mimo to Racibórz odbudował się i stał się nowoczesnym miastem z bogatą historią. Nazwa miasta pochodzi od słowiańskiego imienia Racibor, a jej zgermanizowana forma brzmiała Ratibor. Dogodne położenie Raciborza sprzyjało szybkiemu rozwojowi miasta, które stało się ważnym ośrodkiem handlowym i rzemieślniczym, zwłaszcza tkackim i sukienniczym. Park imieniem miasta Rod, zwany dawniej gondolowym, obecnie zajmuje powierzchnię ponad 5 hektarów. Od strony ulicy Bema przy stawie znajduje się taras widokowy. Na terenie parku zgromadzono wiele gatunków i odmian drzew oraz krzewów, a także cenne ze względu na rozmiary i kwitnienie odmiany bluszczu pospolitego pnące się po pniach i koronach drzew. W parku zlokalizowane są 4 pomniki przyrody: cypryśnik błotny, grab pospolity, jesion wyniosły i bluszcz pospolity. Szczególnie pięknie prezentuje się fontanna, którą można zobaczyć na tarasie widokowym. Nazwa parku została nadana ku czci miasta Rod w Bawarii, z którym Racibórz ma podpisaną umowę partnerską. Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa wybudowano staraniem księdza Jerzego Szulca w XX wieku w formie rotundy z dużą kopułą. W trakcie II wojny światowej kościół został uszkodzony, zniszczone zostały sklepienia. Po wojnie kościół odbudowano. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków.
Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny to najstarszy kościół w mieście, zwany Farnym. Budynek zachował cechy typowe dla stylu gotyckiego, a świątynia pierwotną bryłę. We wnętrzu znajdują się gwiaździste sklepienia. Według danych parafia powstała w 1205 roku za rządów księcia Mieszka I Plontonogiego, natomiast obecny kościół wybudowany prawdopodobnie na początku XIV wieku. W 1416 roku książę Jan II Żelazny przeniósł do niej z zamku kapitułę kolegiacką, przez co na stałe osiedlili się tutaj kanonicy raciborscy. Kolumna Matki Bożej powstała w 1727 roku jako wotum dziękczynne z Fundacji Marii Elżbiety Gaszyńskiej i Rajców Raciborskich za uratowanie miasta przed epidemią cholery. Znajdują się na nim kartusze herbowe z aniołkami oraz figury świętych: Floriana, patrona od ognia, Sebastiana, patrona od epidemii i Marcelego, patrona Raciborza. Jest z nią związana osobliwa przepowiednia, wedle której Racibórz zaleje woda, jeśli ktokolwiek odważy się kopać wokół postumentu. Rynek w Raciborzu to centralny plac średniowiecznego założenia urbanistycznego. To dawny plac targowy, na którym później wzniesiono ratusz i sukiennicę. Niestety w czasie wojny miasto tak bardzo ucierpiało, że z zabudowy Starego Miasta nie zachowało się prawie nic. Również i rynek stracił swoje kamienice i przy tym unikalny klimat. We wschodniej pierzei rynku w Raciborzu zobaczyć można ciekawe kamieniczki nawiązujące do stylu renesansowego. Po przeciwnej stronie natomiast stoi gotycki kościół Świętego Jakuba, będący podominikańskim kościołem klasztornym. Zachowała się również figura świętego Jana Nepomucena, czczonego w Raciborzu. Kościół Świętego Jakuba to okazała gotycka świątynia podominikańska, stojąca przy rynku. Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi już z 1285 roku, kiedy to sprowadzono tu dominikanów. Dziś to jedyna pozostałość po klasztorze. Obecna bryła świątyni pochodzi z początku XV stulecia. W 1945 roku, podczas walk o Racibórz, kościół uległ częściowemu zniszczeniu. Uszkodzenia objęły dach, ołtarz oraz sklepienie prezbiterium. Podominikański kościół Świętego Ducha ma charakter gotycki. Wykonany jest z cegły w charakterystycznym wątku wedyjskim. Kościół stworzono w pierwszej połowie XIV wieku. Świątynia jest ciekawym przykładem przyklasztornych kościołów, zgromadzeń klauzurowych z zachowaną emporą mniszek. Dziś jest głównym budynkiem ekspozycyjnym Raciborskiego Muzeum. Placówka dysponuje unikalnymi w skali kraju ekspozycjami. Ulica Długa w Raciborzu to jedna z najstarszych i najbardziej reprezentacyjnych arterii miasta, pełniąca funkcję głównego deptaka. Jej historia sięga średniowiecza, kiedy to stanowiła kluczowy element układu urbanistycznego Raciborza. Nazwa Długa pochodzi od faktu, że była to najdłuższa ulica w obrębie murów miejskich. Na zachodnim krańcu ulicy do 1818 roku znajdowała się Brama Wielka, jedna z 3 bram miejskich Raciborza, będąca częścią fortyfikacji.
Przed II wojną światową ulica Długa była tętniącym życiem centrum handlowym, zamieszkiwanym głównie przez zamożnych kupców i rzemieślników. Niestety działania wojenne doprowadziły do znacznych zniszczeń zabudowy tej części miasta. W latach 70. XX wieku podjęto decyzję o przekształceniu ulicy Długiej w reprezentacyjny deptak. W ramach tych działań zamknięto ją dla ruchu kołowego oraz przekształcono parterowe lokale mieszkalne w przestrzenie handlowe. Oficjalne otwarcie deptaka nastąpiło w listopadzie 1979 roku. W kolejnej dekadzie ulica stała się miejscem spotkań mieszkańców oraz odwiedzających z regionu, przyciągając licznymi sklepami, wystawami i punktami usługowymi. Choć znaczna część oryginalnej zabudowy ulicy Długiej uległa zniszczeniu podczas II wojny światowej, obecnie można podziwiać odrestaurowane kamienice z XVIII i XIX wieku, które nadają ulicy niepowtarzalny charakter. Wiele z nich posiada stylowe podcienia oraz zdobienia fasad, świadczące o bogatej historii tego miejsca. Na szczególną uwagę zasługuje budynek narożny z rynkiem, w którym niegdyś mieściła się kasa miejska. Na jego fasadzie od strony ulicy Długiej znajduje się zabytkowy zegar słoneczny, będący ciekawostką dla miłośników historii i architektury. Obecnie ulica Długa pełni funkcję reprezentacyjnego deptaka, będącego miejscem spacerów mieszkańców oraz turystów. Po zmierzchu ulica jest efektownie podświetlona, a punktowe oświetlenie imituje malownicze meandry Odry, co dodaje jej uroku i zachęca do wieczornych spacerów. Kościół Świętego Jana Chrzciciela to monumentalna neogotycka świątynia zbudowana po 1860 roku. Do przełomu XIX i XX wieku było to ważne miejsce pielgrzymkowe na Śląsku za sprawą słynącego łaskami cudownego obrazu Jezusa Boleściwego. W kościele zwracają uwagę przepiękne witraże Franza Borgiasa Mayera z Monachium, między innymi niezwykle sugestywny sąd ostateczny. Obok świątyni znajduje się najstarszy istniejący raciborski cmentarz z licznymi ciekawymi przykładami sztuki sepulkralnej. Zamek w Raciborzu to stary gród o nie do końca znanych początkach. Zachowana do naszych czasów budowla, będąca wynikiem wielu przebudów dokonywanych w kolejnych wiekach, jest swoistą mieszanką stylów architektonicznych. Jednym z cenniejszych obiektów zamku jest kaplica świętego Tomasza Becketa z Canterbury, zwana perłą śląskiego gotyku. W zamku rezydowali książęta piastowscy, lecz od wieku XVI budowla stała się własnością króla Czech. Później przeszła w ręce rodów szlacheckich. Przez pewien czas należała do margrabiego Jerzego Hohenzollerna, który odnowił zniszczone zabudowania. Zamek dalej zmieniał właścicieli, a byli nimi m.in. Bethlen Gabor, książę siedmiogrodzki oraz austriacki cesarz Ferdynand. W XVII wieku na zamku wybuchł pożar. Podczas odbudowy wieża bramna otrzymała wygląd barokowy. Zmieniono też gruntownie kształt skrzydła północno-wschodniego, które wzbogacono o arkadowy krużganek i loggię na piętrze.
Rozbudowano poza tym skrzydło południowo-wschodnie. 24 sierpnia 1683 roku w zamku należącym wówczas do Franciszka Eusebiusza Opersdorfa zatrzymał się Jan III Sobieski w drodze na Wiedeń. W czasie wojen napoleońskich mieścił się tu szpital dla żołnierzy francuskich. Dziś Zamek Piastowski prezentuje się wspaniale po gruntownej renowacji prowadzonej od 2008 roku, która ruiny przeobraziła w piękny kompleks. Prowadzi do niego zabytkowa brama wjazdowa z pierwszej połowy XVII wieku, a dalej jest kaplica zamkowa, dom książęcy oraz browar zamkowy istniejący od XVI stulecia. Kościół Świętego Mikołaja to monumentalna neogotycka świątynia z najwyższą w mieście wieżą kościelną, wzniesiona została na początku XX wieku. Wedle tradycji pierwotny drewniany kościół powstał tu na miejscu synagogi żydowskiej już w 1060 roku. Około 1287 roku, co wziął za kanwę swojego dziejopisarstwa Jan Długosz, modlili się tu wspólnie pogodzeni biskup wrocławski Tomasz II oraz książę Henryk, IV probus.